Popatrzcie, przeszedł wszędzie, mimo że nie ma daszku. Pamiętajcie, że on by się odbił i z powrotem spenetrował cały gramaturę, jaką chcemy przyjąć na ul. Przyjmuje się, że ule generalnie koło 1,5 grama, 2 gramy, 2 gramy to już jest naprawdę mocna rodzina. Dobra, trzymamy. O, teraz dobrze wyszło. Widzicie, jak wspaniale paruje? Witamy Was w dzisiejszym odcinku. Chcielibyśmy Wam zaprezentować urządzenia do sublimacji kwasu szczawiowego. Jedne chyba z najlepszych dostępnych na rynku. Jesteśmy bardzo dumni, zadowoleni, że mogliśmy nawiązać współpracę. Przecież nasza pasieka jest bardzo mini i amatorska, ale mogliśmy nawiązać współpracę z firmą Instant VAP. I w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam powiedzieć wszystko, co jest potrzebne, jak działają tego typu urządzenia i jak je obsługiwać. Będzie to odcinek mocno techniczny, ale dla każdego pszczelarza profesjonalnego, który ma pasiekę od 10 do 1000 sztuk. Myślę, że ten odcinek może naprawdę dużo ciekawostek wnieść. Do zobaczenia w dalszej części programu. Przeglądając internet, szukałem przede wszystkim metody na opanowanie warozy bez apiwarolu. Jak wiecie, popełniliśmy odcinek, jak zrobić ambrozol, bo po prostu używanie apiwarolu, czyli pestycydu, herbicydu i czego tam jeszcze, co tam jest, może nawet źle to nazywam, ale mocno chemicznego środku, po pierwszym roku jakoś bardzo mnie zabolało. Mówię, nie chcę tego na naszej pasiece. Apiwarol i te pestycydy, herbicydy, czy co on tam ma, odkładają się w wosku. Podobno nie w miodzie, ale w wosku. No ale tak sobie pomyślałem logicznie, że jak coś dotyka wosku, to miód jest przecież w wosku, więc może to przechodzi. Nie znam się, nie pasuje mi to. Szukałem i no, w Polsce jest to coraz bardziej popularna metoda, za granicą już nawet bardzo. Tego typu urządzenia, co my tutaj mamy, Instant VAP, wyobraźcie sobie, używają już pasieki po 5-10 tysięcy posiadających uli. Także no, jest to coś niewiarygodnie prawdopodobnie dobrego. Tutaj mam, ja sobie korespondowałem oczywiście z tym panem, to nie tylko, że on został naszym patronem i nam zasponsorował te maszyny, ale też bardzo dużo takiej wiedzy prosto od producenta myśmy uzyskali, bo wiecie, jak to w filmach, no dużo osób dużo mówi, każdy ma swoje, ale ja chciałem tą wiedzę filmową plus wiedzę jakby producenta skondensować, skomasować i o tym Wam teraz opowiem. Więc słuchajcie, to, co Wam powiem, jest prawdą, mimo że jeszcze przez nas nie tak do końca przetestowaną. My to już, maszynki wprawdzie jeszcze nie są rozpakowane, ale my to już z wieloma pszczelarzami jakby dyskutowaliśmy, bo to nie chodzi o samą maszynkę też, ale nie chodzi o samą maszynkę, tylko chodzi o formę sublimacji kwasu szczawiowego. Czyli zrezygnowanie z apiwarolu, zrezygnowanie z dawania tych pasków szczawiowych, z wszelkich innych jakby rzeczy, które tą warozę mają w tych naszych ulach tam zminimalizować czy wybić do zera. Te urządzenie powinno zrobić właśnie za nas robotę. Zaczniemy od tego, co potrzeba. Przede wszystkim bardzo nalegam, to jest podstawa,
żeby była maska taka gazowa, najlepiej jeśli można na oczy. Można, ja widziałem, że jeszcze ludzie używają bez oczu, tylko na samym oddechowym. Pamiętajcie, robimy formę lotną kwasu szczawiowego. Może wam to zrobić potworną krzywdę w układzie oddechowym i gdziekolwiek się dostanie. Także musi być maska, najlepiej pełnotwarzowa. Mało tego, musi być odpowiedni filtr. Filtry, które my używamy, węglowe lub przeciwpyłowe lub lakierom jakichś innych, nie działają. Muszą być to filtry, które przeciwdziałają kwasom organicznym, czyli one tam rozpuszczają kwasy organiczne w sobie. W masce 3M jest również 3M, jak widzicie, oznaczenie, i ten filtr nazywa się ABE1 model 6057. Dobrze, jeszcze raz. AB1 6057. Ważność tego filtra jest do prawie 30 roku i można, to nie jest jednorazowego użycia, po prostu oddychacie, odkładacie, oddychacie, oddajecie. Takie filtry oczywiście na tą maskę wchodzą 2 i od tego zaczynamy całą przygodę z waporyzacją. Dobra, ja to za chwilę sobie zrobię, bo to trzeba ten ząbek trafić. I od tego, bez tego nie ruszamy, czyli żeby tu nie było, że my cokolwiek promujemy. Najpierw bezpieczeństwo. Mało tego, powinniście mieć jakieś rękawiczki, żeby przez przypadek też na ręce, ja zaraz silikonowe założę, żeby przez przypadek na ręce wam się nic nie dostało. Dobra, lecimy z koksem. Do tych wszystkich, to są waporyzery przenośne, czyli nie potrzeba wkładać ich do gniazdka. Genialna sprawa, jeśli musicie gdzieś gonić na pasiekę, gdzie po prostu nie ma prądu lub macie swoje ule oddalone na tyle od domu, że po prostu ciągnięcie tam kabla byłoby bez sensu. No, jak sami wiecie, kabel sam również nie jest wygodną rzeczą, bo to i potknąć się można i wiecie, musicie przekładać do następnych uli. Jest to jakby mało fajna, użyteczna sprawa. Tu tego nie ma. Mało tego wam powiem. Tego typu urządzenia, one są właśnie, w nich jest kilka rzeczy. To jest w ogóle wersja light. Zaraz będę jakby rozróżniał te obydwie wersje. Ona jest znacznie tańsza, działa tak samo. Widzicie, tutaj macie tą rurkę podającą kwas szczawiowy. Jedną z ważniejszych takich rzeczy właśnie w tych waporizerach w stosunku do konkurencji jest to, że przede wszystkim wykonane są z bardzo jakościowych materiałów. Tu wszystko jest zrobione tak, żeby działało na pasiekach wręcz komercyjnych, czyli mających właśnie te 50 tysięcy uli. Ja widziałem, jak to wygląda. Ludzie sobie kupują, nie te urządzenia, akurat te, bo one, zaraz powiem dlaczego, to są do małych pasiek. Kupują kilka takich urządzeń, mają walizki, wystarczy mieć baterię 5 amperogodzin jakiejkolwiek znanej firmy, czyli DeWalt, Bosch, to wszystko wybiera się przy zakupie tego urządzenia. Naprawdę tych firm obsługujących, te urządzenie obsługuje wszystkie właściwie znane firmy z bateriami, więc jeśli macie park maszynowy jakikolwiek, prawdopodobnie oni, widzicie jak pasuje. Ja sobie wybrałem do Boscha i mam. Oni polecają baterię ProCore, ja mam zwyczajną, jestem pewien, że ona, już się zaczęło grzać. No właśnie, bo to jest troszeczkę uproszczona wersja. Dobra. Cały bajer w tym urządzeniu polega właśnie na tym, że jest bardzo dobrej jakości materiałów użytych, czyli stal nierdzewna, bras, co to jest bras? Nie miedź, tylko brąz do podawania tego gazu. No i ten wspaniałe właśnie urządzenie dawkujące ilość gramów na ul. To jest coś, czego konkurencja bardzo często nie ma. Ludzie muszą sobie to odmierzać w jakiś sposób ręczny. Natomiast tutaj wystarczy pokrętłem sobie ustalić, ile tego gramaturę, jaką chcemy przyjąć na ul. Przyjmuje się, że ule generalnie koło 1,5 grama, 2 gramy, 2 gramy to już jest naprawdę mocna rodzina. Chociaż powiem wam, że na przykład w Stanach Zjednoczonych używają nawet do 4 gram na ul. Może oni mają inne ule, może się nie bolą tego kwasu, bo przecież pamiętamy,
że kwas szczawiowy jest też w naturalnej formie dostępny. I tutaj sobie ustawiamy, prawda, na przykład 1,5 grama, widzicie, jest, nie wiem czy to widać, taki metalowy pręcik jest pomiędzy 1 a 2. I teraz jest bardzo prostą sprawą, ja tego na razie jeszcze nie będę robił, omówię sprzęt i później pobawimy się w zadymianie, pokażę Wam jak to działa na pustym ulu z ramkami, tak żeby to jakiś tam efekt i kiedy używać, wszystko powiem. Tak, dobra, mamy to urządzenie. To urządzenie tutaj wtedy się daje na sam koniec się wciska, widzicie? I robicie coś takiego. I wtedy to wypycha kwas szczawiowy na grzałkę i ta grzałka podgrzewa do 230 stopni. Wyobraźcie sobie kwas szczawiowy i on zaczyna mieć tą formę właśnie gazową. Już Wam pokazuję całą resztę. Macie dodatkowo, kupując, macie jeden o-ring w razie jakby się zużył, ja nawet nie wiem gdzie. Prawdopodobnie to jest ten o-ring, czyli już wiem gdzie. I tutaj macie taki silikonowy kap, zakrętkę. Ona jest potrzebna do czyszczenia, bo później do komory z kwasem szczawiowym wlewacie wody, to też również pokażę, po każdym użyciu, czyli po każdych x ulach, które zrobicie, na sam koniec roboty wlewacie wodę, zakręcacie i ona sobie tędy wypsikuje się, no bo to jest 230 stopni. To forma parowa i po prostu czyści wspaniale to urządzenie. Jest to genialnie przemyślana sprawa. Dobra, pokażę Wam też drugie te urządzenie. Ono jest właśnie używane bardzo często już na dużych pasiekach. Jest jeszcze jedna wersja, która pokazuje Wam w monitorkach jaka jest ilość stopni. Ja o to nawet nie prosiłem, no bo słuchajcie, bez przesady. Ona nie jest wiele droższa od tej wersji. Proszę bardzo, to jest właśnie ta wersja taka najbardziej popularna do już jakichś pasiek. Ta malutka, przeważnie mówi się 10-15 uli, poniżej dla malutkich pasiek można spokojnie sobie zaoszczędzić pieniążki. Różnica jest taka, że ona po prostu się dużo szybciej nagrzewa. Tutaj jest większa ochrona. Jak widzicie, tu jest ta forma grzewcza i w ten sposób to działa i zaczyna się naprawdę robić ciepła też rączka. Tutaj jest to już całkowicie oddzielone. Zobaczcie, znacznie większy jest również ten element grzewczy. Macie dodatkowy wyłącznik i włącznik. No i cała reszta działa tak samo. Dużo mówić, kurczę, co? To by tak z 2 filmy by człowiek zrobił. Mi już tchu braknie. Ta opcja tej gumki jest ekstra. To musicie dokupić i musielibyście dokupić, ponieważ chodzi o to, że czasami jak podajecie kwas, może coś spaść, jakaś odrobinka tutaj pod spód, prawda? I będzie no, żarło kwasówkę. Nic się nie stanie, ale będzie wyglądało to nie estetycznie. Kupuje się ten silikon raz, że on pomaga utrzymać temperaturę, czyli mniej bateria się zużywa i to tak w znaczących procentach, bo po prostu jest to izolatorem, ale też nadmiar kwasu szczawiowego może tutaj wpaść i później możemy sobie to wyciągnąć, wrzucić z powrotem do pojemnika. Widzicie, na tej samej zasadzie działa ta taka strzykaweczka czy ten podajnik. Ustawiamy sobie ilość kwasu, który chcemy i znowuż ustalam 1,5 grama ilość kwasu i tymi urządzeniami wbijamy się do kwasu i one się same ładują. I później do urządzenia zamykamy uderzenie i leci dym. Jeśli sam kwas jest za suchy, można troszeczkę dodać do niego wody, troszeczkę, może już nie do takiego pojemnika dużego, tylko gdzieś go sobie przerzucić, dodać troszeczkę wody, żeby się bardziej kleiło, ale tak nieznacznie, żebyście, wiecie, nie przelali, bo to też nie chodzi. Nic się nie stanie, to urządzenie, mówię, pracuje do 230 stopni, ono je odparuje. Na sam koniec to samo co robimy z tamtym urządzeniem. Mamy taki różowy kap, wlewamy wodę, zamykamy, woda wylewa, para czyści urządzenie z resztką kwasu szczawiowego, jakby znika z naszych oczu. Nie psikamy po naszych kobietach ani zwierzętach, bo to nie jest dobry pomysł.
Tutaj macie takie jeszcze tutki silikonowe, je się nakłada, bardzo fajna opcja. Ja nie wiem, czy ona jest wiecie, jakby w wersji kupnej, to już by trzeba by się było, oczywiście o ringi, trzeba by się było spytać. Daje się to właśnie po to, jest to lekką izolacją. Jest to lekką izolacją ciepła, że jak, bo wiecie, no ta rurka jest potwornie gorąca, że jak wkładamy w otwór drzwiowy lub zaraz powiem jakiś inny, to po prostu nie popali nam tych naszych kochanych plastików. Dobrze, może ja tak już bardziej profesjonalnie do tego podejdę. Na razie ciągle, pamiętajcie, robimy na sucho. No niech będą te urządzenia już włożone, żeby to nie wyglądało jakoś tak kompletnie amatorsko. Jak można podawać kwas szczawiowy? Generalnie producent zaleca, przy czym ja z nim rozmawiałem i mówi, że to nie jest aż tak bardzo istotne. Troszkę lepsze, ale nie jest aż tak bardzo istotne. Aby tu w powałce albo zrobić ją, wiecie, drewnianą, albo zrobić dziurkę i tu byśmy wkładali kwas, po prostu tą rurkę i puszczali kwas. Natomiast ja widziałem, że i z tym również się zgadza producent, że większość po prostu pszczelarzy na to nie ma czasu przerabiać ule, szczególnie pomyślcie sobie, że dobra, jak ktoś ma tam 2-3 ule, jak ktoś ma pasiekę, to już jest zabawa. On mówi, że spokojnie można to urządzenie umieszczać tu na wejściu. Warto jest, jeśli macie tak szerokie drzwiczki, w jakiś sposób je zapchać, albo ściągnąć drzwiczki, w zależności czy macie ule drewniane. No ule drewniane będą miały znacznie tu wszystko sztywniejsze, więc to urządzenie ma takie jakby ząbki, na których fajnie się to wszystko opiera, bo jak to wchodzi, widzicie, popatrzcie, jak wam tu pokażę. Mi tutaj może nie być, bo to jest plastik, on jest po prostu miękki. I jakby może tutaj nie jest to najlepsze i pokażę. Popatrzcie, widzicie jak to wygląda? O, wchodzę silikonem, o. I widzicie, no gdyby to, o, jak to się trzyma, popatrz, ja tylko trzymam teraz drzwiczki, które po prostu się wysuwają, no tak wygląda model tego typu ula, ale widzicie jak to się wspaniale trzyma, czyli w każdym ulu, gdzie te rozwiązanie jest trochę inne, albo po prostu, no nie wiem, może ciaśniej wchodzi, te urządzenie jesteście w stanie wbić, zostawić. Dlaczego to jest ważne? Bo jak macie tych uli 50, możecie mieć dwa takie urządzenia, wrzucacie, robicie, naciskacie, leci kwas, a wy już drugie ładujecie i dajecie do następnego ula. Te już się akurat w tym czasie kończy, to są sekundy, jak ten cały kwas szczawiowy się dostanie i wtedy go wyciągacie, idziecie do trzeciego ula, ten się kończy i tak dalej, i tak dalej. Mega wydajne, fajne urządzenia. One przede wszystkim bardzo szybko się nagrzewają i naprawdę dobrze sobie z tym radzą. Dobra. Nie wiem, czy, bo tu w sumie to nie ma wam co pokazywać bez działania, bez kwasu szczawiowego, no bo to jest chyba najciekawsze. Jak to się sprawa ma? No, to jest moja korespondencja z właścicielem tej firmy. Ona jest, wyobraźcie sobie, na Węgrzech, także że też fajna sprawa. Chciałem do tego po prostu podejść jak najbardziej profesjonalnie. Zadawałem wszystkie pytania, które nie pojawiały się w innych firmach reklamowych lub pojawiały się, ale ja nie potrafiłem do końca zrozumieć, bo w internecie jest bardzo dużo porad. Słuchajcie, tak jak z pszczelarstwem i z kozami. No, każdy hodowca, każdy pszczelarz gdzieś tam swoje coś w głowie ma. Ja się wcale nie upieram, że nie ma racji, ale jakoś próbowałem to jako nieprofesjonalny jeszcze pszczelarz, jak właściciel mini pasieki, zebrać to wszystko do kupy, a w tym jestem całkiem dobry. Więc pomimo, że nie mamy doświadczenia jeszcze fizycznego w stosowaniu tego urządzenia, ale mamy już to urządzenie, będziemy się z wami dzielić wszystkimi po prostu jakby za i przeciw, co wynika w trakcie, mimo że ja tu już odpowiedzi mam całkiem dużo.
Dobra, kiedy, chyba najważniejsze jest, kiedy najlepiej stosować to urządzenie. Więc oczywiście najlepiej stosować w okresie bezczerwowym. No bo kwas szawiowy nie dostaje się przecież do zasklepionej komórki z jajeczkiem. Te jajeczko musi być otwarte. Natomiast jak to wygląda w praktyce, ja już Wam mówię. Kłąb musi być na pewno rozluźniony. Temperatura zewnętrzna nie powinna być niższa niż 5-7 stopni, czyli najlepiej to robić wszystko na jesień, późną jesień. Wtedy jest to, matka przestaje bardzo często już czerwić i w tym momencie mamy idealny jakby moment, żeby to wszystko, cały ten zabieg przeprowadzić. Można również w okresie czerwowym, natomiast i w tym momencie, jeśli robi się to w zimie, wystarczają na jesień wystarczają 2 sublimacje i wyobraźcie sobie 95-98% roztoczy, warozy pada. I to są badania przeprowadzane już z wieloma. To naprawdę, jak zobaczycie, co właściciele tych urządzeń mówią, no właśnie problem jest, że w Polsce tego nie ma za dużo, ale co mówią właściciele pasiek, naprawdę to jest skuteczne urządzenie. Dym ma to do siebie, że dojdzie w każdą szparkę, jakby najmniejszą i zrobi robotę. I popatrzcie, i teraz ja zadałem takie pytanie. Rozumiemy, że najlepszy okres sublimacji to czas bezczerwiowy, od listopada do lutego. Zgadza się? Znak zapytania. Tak, ale można również przeprowadzać zabiegi latem. Skuteczność wynosi wtedy około 60-70% w porównaniu do prawie 98%. Ale wiecie, jeśli byłby duży problem z warozą, można taki zabieg również wykonać w lecie, czyli w okresie czerwiowym. Natomiast ten zabieg w tym momencie wykonuje się 6, a nawet 7 razy i co 3 dni. Czyli znacznie, a tamten, przypominam, listopadowy czy tam zimowy wykonuje się tylko 2 razy. Ale jeśli byłby problem z warozą, czyli na przykład byłby jakiś rabunek i inne pszczoły zaraziłyby wasze, widzielibyście, że potworne są osypy, że trzeba działać, tak można coś z tym zrobić i nie zaszkodzi to pszczołom. I teraz dokładnie opis. Ja zrobiłem przerwę w czerwieniu we wrześniu zeszłego roku po raz pierwszy, czyli wcześniej. W poprzednich latach wykonywałem sublimację po akacji 7 razy co 3 dni na początku i środku czerwca, po słoneczniku, czyli w sierpniu, znów 7 razy co 3 dni. Zimą tylko 2-3 razy, gdy pszczoły wychodziły na oblot oczyszczający. Ale każdy rok jest trochę inny. Czasem obciążenie roztoczami jest mniejsze, a czasem dużo trudniejsze do opanowania. Zdecydowanie trzeba monitorować, czyli dostosowujecie ilość tych sublimacji po prostu do potrzeb. I on oczywiście uważa, że tak wykonuje klatkowanie matki, bo ja się właśnie spytałem, czy powinniśmy separować matkę, jeśli ona ma ten okres czerwiowy, i on tak wykonuje klatkowanie matki. Znajduje matkę, wkłada ją do klatki, zamyka i umieszcza między 2 ramkami z czerwiem. Dzień pierwszy to jest klatkowanie matki. Klatka minimalnie musi mieć 10 na 10 cm. I to powinno odbyć się jesienią, gdy karmienie na zimę jest już zakończone i pozostało tylko kilka ramek z czerwiem. W Europie Środkowej robimy to we wrześniu. We wrześniu startujemy. Dzień 16, czyli 16 dni po umieszczeniu matki w klatce, kiedy prawdopodobnie duża część czerwiu już jest rozwinięta. Pierwsza sublimacja kwasu szczawiowego. Pierwsza dopiero po 16 dniach. Do tego czasu cały czerw jest już zasklepiony. Po usunięciu nadstawek wystarczy maksymalnie 2 gramy do 3 nawet kwasu szczawiowego na rodzinę. Dzień 22, czyli następne 6 dni, wypuszczenie matki z klatki. Nie ma już zasklepionego czerwiu. Wszystkie roztocza są na pszczołach, nie mają gdzie się schować. I 23 dnia, czyli dzień po wypuszczeniu matki, następuje druga sublimacja. I 4 dni później trzecia sublimacja, nawet jeśli matka zaczęła czerwić, ponieważ mimo że czerwi, one są ciągle jeszcze nie zasklepione.
czyli kwas dojdzie do po prostu jajeczka i wyczyści je z warozy. Uważam to za bardzo fajną podpowiedź i my będziemy właśnie się do tej specyficznej stosować, dlatego ją w jakiejś formie zrobimy takiej obrazkowej, żebyście mogli sobie wrócić ewentualnie. Oczywiście tak, działa to, każdy sublimator kwasu szczawiowego będzie działał w ten sam sposób, tylko że no, ten jest pewny jakby do gramatury, do jakości działania, do temperatury, która jest bardzo ważna do sublimacji tego kwasu. On po prostu ją uzyskuje i utrzymuje i jest wydajny. I teraz o samych zaletach tej metody piszę, że tworzy okres, w którym nie ma zasklepionego czerwiu, więc wszystkie roztocza są osiągalne dla działania kwasu. To co mówiłem. Mamy dwie sublimacje w czasie, gdy roztocza nie mają się gdzie ukryć. Dwa skuteczne zabiegi eliminują 95-98% roztocza. To jest właśnie to, co mówiłem na początku. Ponieważ z wiosną startujemy z bardzo małą liczbą roztoczy, zwykle wystarczy leczenie w sierpniu. Trzeba jednak okresowo monitorować. Może dojść do reinwazji przez rabunki, to co wam mówiłem też. Pszczoły zimowe przechodzą w tryb spoczynkowy, brak czerwiu, brak pracy, są silniejsze na start wiosenny. Pszczoły zimowe są zdrowe, wchodzą w zimę bez roztoczy. No jak 98%, czy tam nawet 95% dolna granica jest skuteczność, to praktycznie roztocze nie są w stanie w okresie zimowym tak się rozwinąć, żeby zrobić jakąkolwiek większą szkodę naszym pszczołom. A pamiętamy, że roztocza to nie tylko to, że one gryzą pszczołę i się namnażają i ją osłabiają, ale one przenoszą bardzo dużo ilość patogenów i gryzą pszczoły, zarażają pozostałe, więc są po prostu niebezpieczne. Dlatego tak duża jest na to ciśnienie, na znalezienie urządzenia, które naprawdę pomaga. Nie jest to jakiś dziwny dobra, nie będę mówił, że mnie ale pamiętacie, był taki moment, że babcia z dziadkiem wymyślili fajne urządzenie. Wnuczka, tak. Wnuczka z dziadkiem. Myśmy to pooglądali. Jest program Jonas, on ma, jak on ma? Jeden polski pszczelarz zrobił właśnie testy na tym urządzeniu, które kosztowało kupę pieniędzy, po prostu było dziadostwem, wybiło mu pszczoły. Także nie, to nie jest ten styl urządzenia, to jest przemyślane i jakby na tysiącach już pasiek wprowadzane. Dobra, lecimy dalej. Czy można wykonywać sublimację w sezonie aktywnym i jak często? To jest moje pytanie. Bez szkody dla pszczół. Słyszałem, że więcej niż 2 razy w roku może uszkodzić aparaty gębowe pszczół. Czy to prawda? Kwas szczawiowy, prawda? Nie, to nieprawda. Mam klienta, który wykonywał zabieg raz w tygodniu przez około 30 tygodni i nie było żadnych problemów. Mam również wielu klientów, którzy leczą kwasem szczawowym od 11-12 lat i nie mają problemów z pszczołami. Pszczoły bardzo dobrze tolerują kwas szczawiowy. Także widzicie, to jest rozwiązanie. To jest rozwiązanie na wiele naszych bolączek. Rozumiem, że najlepszą porą dnia na sublimację w sezonie czerwiowym jest wieczór, gdy wszystkie pszczoły są w ulu. To nie ma aż tak dużego znaczenia, ponieważ większość roztoczy znajduje się na młodych pszczołach karmicielkach, a nie na starszych zbieraczkach. Niektórzy twierdzą nawet, że lepiej robić to w ciągu dnia, ponieważ gęstość pszczół ułatwia rozproszenie oparów. Poza tym kwas osadza się na wszystkich powierzchniach, więc powracające pszczoły też będą miały z nimi kontakt. Czyli jest mniej pszczół w ulu i pszczoły, bo wiecie, no pszczoły zbierają pyłki, nektar, a te co zostają po prostu mogą się rozluźnić, więc lepiej penetruje kwas szczawiowy. Super sprawa. Trochę zmiana kamery, ponieważ potrzebujemy zooma, dlatego niestety no, obraz będzie troszeczkę gorszy. Będziemy działać z kwasem szczawiowym, więc nie chcę, żeby Klaudia, ale mamy tylko jedną maskę, nie chcę, żeby Klaudia była za blisko. Pieski trzeba zamknąć przy okazji. Tak. Ja ściągam daszek, ściągam powałkę. I tu widzicie, tutaj mamy sam susz i to jest bez pszczółek, no oczywista sprawa i pokażemy wam, jak ten dym zacznie się tu rozchodzić. Ja nie wiem, na ile jest to dobre i miarodajne jakby pokazanie, jak ten dym się rozchodzi. Dlaczego? Dlatego, że no przecież to wszystko jest zamknięte szczelnie
i ten dym, on w tym momencie odbija się od dachu i się rozprzestrzenia wszędzie indziej. Możliwe, że po prostu jak tu włożę w jednym momencie, to ten dym, wiecie, no nie wiem, na przykład tu pójdzie, a tu nie dojdzie. No musicie wziąć pod uwagę to, że nie jest to robione na żywym organizmie, które, jak jeszcze raz mówię, powinno być całkowicie zamknięte i szczelne na ten czas. Bardzo, bardzo to jest wszystko proste. O, nie wiem, widzicie? Miga dioda. Jak miga, to znaczy, że się ładuje. Jak przestaje migać, to znaczy, że jest gotowy do użycia. Naciskacie i w tym momencie jest bardzo szybkie miganie. Pokazuje, że następuje sublimacja właśnie kwasu i znowuż wraca do migania, czyli do ładowania się do następnego użycia. Czyli miganie, stała światło, zresztą zaraz to pokażemy. Ja sobie już naładuję tutaj te 1,5 grama kwasu, o którym mówiłem wcześniej. Pamiętajcie, duża ostrożność. Ja już powinienem mieć pewnie maskę na twarzy, a jej nie mam. No to zaraz, może ja jednak maskę najpierw założę. Jakoś tak, wiecie, sam mówię o BHP, a przyciągam za bardzo. Tak, takie to jest poważna sprawa. Nie żartujemy sobie z tego. O, widzicie? Takie coś się robi. To jest 1,5 grama plus minus. Nie wiem, czy to widać, widzicie, LED mocno pali się na czerwono. Co teraz robimy? Wkładamy kwas. Marcin teraz wkłada kwas. To jest właśnie gorące, nie powinienem tego dotykać. I pójdziemy, ja to odpalę gdzieś tutaj. Dotykamy tej części, czyli od góry dociskamy, to bardzo jest gorące. Uwaga! I to poszło, to jest 1,5 grama kwasu szczawiowego. 1,5 grama. Bardzo szybko teraz dioda miga. Ona pokazuje właśnie to, że jest w czasie waporyzacji tego kwasu. Nie wiem, czy to widać, Klaudia, zbliż. Jestem na zbliżeniu, kochanie. Tutaj, widzicie, jak szybko miga? Można pokazać, już prawie kwasu nie ma. O, i teraz dobrze, teraz skończyła się sublimacja. Teraz z powrotem wraca do jakby tej temperatury, no do następnej sublimacji. Wyciągamy i co? No idziemy ładować następne. Teraz pokażę wam, jak to działa w ulu. Znowuż ładujemy 1,5 grama. On już jest, widzicie, nie miga. Tylko chciałbym daszek. Aha, daszku nie zakładam. No właśnie, daszku nie zakładamy. Proszę, wkładamy do środka. Nie dotykamy tego, już teraz wiem. I proszę bardzo, tutaj umieszczamy to w ulu. Ja muszę trzymać, bo no takie jest rozwiązanie tego ula. I naciskamy. Popatrzcie, co się dzieje. Wszędzie ten dym dochodzi. Popatrzcie, przeszedł wszędzie, mimo że nie ma daszku. Pamiętajcie, że on by się odbił i z powrotem spenetrował cały ul. Wspaniała sprawa, już mi się podoba, powiem wam, że nie sądziłem. Pięknie, z każdej przerwy między ramkami unosi się dym. Dobrze, znowuż ładuje się do pełnego stopnia. Jak czyścimy w takim razie? Ja już wam pokażę od razu, jak to wyczyścić. Wyciągamy te urządzenie. Ono jest czyste samo z sobie. Dobra, popatrzcie. Czyszczenie, prosta rzecz. To jest ten, pamiętacie, silikon, który wam pokazywałem. Wodę do niego wlewacie. 3/4, nie całość, 3/4 wody. Bierzecie urządzenie gorące, nagrzane. Robicie w ten sposób. Zakładacie sobie tutaj. O, uwaga, uwaga, uwaga. Dobra, trzymamy. O, teraz dobrze wyszło. Widzicie, jak wspaniale paruje? I trzeba trzymać, no bo to jest jednak coś więcej niż wrzątek. Można to też przecież wyłączyć, to już nie musi się grzać i można to w ten sposób po prostu zwyczajnie studzić. Już woda wyszła.
Już woda wyszła. I jeszcze raz. I tak kilka razy, żeby całe te zeszło. To samo będziemy robić z tamtym urządzeniem. Proszę bardzo, zakładamy. O. I już przestaje parować, bo też się nie włącza. Czyli musiało się ostygnąć. Jeśli nie ma pary, widocznie już jest tak. Tak, woda no, już jest czyste. Woda już cała jakby nie zdążyła się podgrzać do 90 stopni. I cały środek, ja tak teraz patrzę, no, jak przed użyciem. Nie wiem, czy to widać, Klaudia. No widać, no jest czyściutkie. I macie umyte urządzenie. Mało. Teraz powinno zostać podgrzane. Czyli znowu wkładamy baterię. Ono miga. Podgrzewa się i zostawiamy. Dlatego, żeby wyschło. Nie ma co w środku tej wody trzymać. O, widzicie, jeszcze słychać. Kiedy można, bo tu już jest woda, to już się nie musisz bać. Słychać, że woda, tam resztki wody odparowuje. O. I ja to podtrzymam aż do pełnego. Pokażę Wam, jak działa te drugie urządzenie. Generalnie efekt będzie ten sam, po prostu inne urządzenie. Czyścimy je również w ten sam sposób co to, tylko że ta pokryweczka jest no, różowa. Jest troszeczkę inna. 3/4 wody i jeśli już są, wiecie, to jest jednokrotne czy dwukrotne użycie, ale na przykład jak jesteście po 20 czy 100 ulach, jak w tym byście mogli 100 uli przed czyszczeniem zrobić, to powtarzacie tą ilość wody tak długo, aż będziecie widzieć, że wszystko jest w środku czyste i dopiero odparowujecie i zostawiacie przetrzeć szmatką, tak żeby to zawsze w dobrej kondycji trzymać. Te końcówki można dokupić w razie jakby Wam się złamała albo coś się miałoby z tym stać. Wiele rzeczy można spokojnie dostać u producenta czy u osoby. My podamy link w opisie, nie będziecie z Węgier kupować. W Polsce jest przedstawiciel, z którym o dziwo nie rozmawialiśmy, ale no wolimy jakby uderzać zawsze bezpośrednio. I tam wszystkie rzeczy będzie można dostać. Dobra, niech to już skończy podgrzewanie, bo to już i tak nic nie ma, bo to już jest na pewno bardzo gorące, a nic nie paruje. Pokażę Wam jeszcze to urządzenie. Dobra. To urządzenie. Włączamy. To już włączamy. Tamtego nie włączamy. Ale tak samo kontrolka Wam pokazuje. To jest wyżłobione na górze, jak LED miga i co się wtedy dzieje. Macie pełen opis, więc no, tutaj dużo nie trzeba mówić. Ja ładuję kwas. I teraz widzicie, jak macie dwa takie urządzenia, jak naprawdę można całą pasiekę szybko oblecieć. Albo 4 urządzenia. Toż to przecież na 4 ręce by człowiek wkładał. No mówię, nie za szczęśliwe rozwiązanie tych klapek niestety w ulach tych łyconioskich. Ale może ja je na przykład przykleję i jakby nie będzie problemu, bo oni będą odskakiwać. Więc będę mógł sobie zrobić coś takiego. No mówię, muszą być przylepione. Przy tak małej pasiece jak my mamy, no nie ma to większego w sumie znaczenia. Dobra, nagrzewa, można kiedyś by było test zrobić, ile to czasu trwa. Dzisiaj jest taki film mocno techniczny, więc ja rozumiem, że to może przynudzać, ale myślę, że będzie bardzo ciekawe, jakby zaczniemy to wprowadzać w praktykę i pokazywać Wam, wiecie, już może mniej takiego gadania ogólnego, ale wiemy, że te rzeczy techniczne są ważne, bo po prostu trzeba wiedzieć, kiedy to robić, jak czyścić, jak używać, jak to wszystko wygląda i taki odcinek będzie zawsze fajny, to ja po prostu linka, jak ktoś będzie miał zapytania, linka podeślę i tutaj będzie ta wiedza bardziej taka techniczna, która właściwie jest najważniejsza, bo tutaj to jest proste. No to jest proste. Ja również zadałem, wiecie, pytanie, czy te urządzenia wystarczą nam do tego, żeby apiwarolu nie używać. No, co herbicyd i pestycyd jest, to wszyscy wiemy, on generalnie wybija wszystko jak leci. I czy sam kwas szczawiowy jest w stanie zapewnić nam jakąś taką, wiecie, czystość tego ula w środku rodziny. I mi napisał, że od 4 lat, wyobraźcie sobie, używa tylko kwasu szczawiowego właśnie w ten sposób, sublimując go i nie ma żadnych problemów innych i patogenów.